chodź szybko, chodź. Chodź, coś pokażemy szybko. No mam biec? Nie, biec to nie. Dzień dobry, drodzy Dobry. telewidzowie. Witamy Was niezwykle uprzejmie i serdecznie na naszym kanale. My jesteśmy na wsi, zapowiada się piękny weekend, świeci słoneczko. Mam nadzieję, że tak pozostanie do naszego wyjazdu. Obok mnie tradycyjnie Beata. A obok mnie tradycyjnie niezawodny Ireneusz. Piątek, piąteczek, piątunio. Więc zaczynamy weekend. I jak co weekend spotykamy się z Wami w naszym ogrodzie, który teraz ma wyjątkowy charakter. Klimacik wiosenny. I gdzie królują chyba wszystkie odcienie zieleni. Dzisiaj będę grzebać w ziemi. Może nawet nie dzisiaj, właśnie przez weekend będę grzebać w ziemi, ponieważ muszę wypielić chwasty, które postanowiły opanować naszą działkę w zastraszającym tempie. Pokażemy Wam, co w ten weekend uda nam się zrobić, ale liczymy również na chwilę wytchnienia po galopującym tygodniu. Tak a propos chwastów, to jest nie do przerobienia. Nie. Można by było tutaj siedzieć cały tydzień i nic nie robić, tylko wyrywać chwasty. Tak. I mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie. Wiesz, jaki to ptaszek tak pięknie śpiewa? Nie. Może papuga jakaś? No Sam co? jesteś papuga. Dobrze, kochani Papug, widzowie, papug. tradycyjnie usiądźcie sobie wygodnie, weźcie coś dobrego do picia i zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Zostańcie z nami do końca. No, widzę, że wzięłaś się za podwiązywanie, Tak. ale ta roślinka nie wygląda najlepiej moim zdaniem. Oj tam, nie przesadzaj, dobrze No, te wygląda. kwiatuszki ma takie marne, prawda? Nie, ona tak ma, Taka jest? taka jest. Ona taka zdechła. No jak tak możesz o niej powiedzieć? Jest przepiękna. Orliczek jest piękny, ma piękne kwiatuszki. Ja mam do Ciebie pytanie, jak również do Was mam pytanie, to samo. Powiedz mi, która roślina, Aha, już. które rośliny są Twoim zdaniem najmniej wymagające, a dają najlepszy efekt? Myślę, że najbardziej wdzięczne są te rośliny, które nie wymagają ciągłej uwagi, o których po prostu nie trzeba cały czas pamiętać, a mimo to przez cały sezon, a może nawet i przez cały rok wyglądają świetnie. U nas bardzo fajnie sprawdzają się hosty, hortensje, rododendrony. Chociaż tutaj z tymi rododendronami i z tymi hortensjami to chyba pojechałam. No pojechałaś. To nie jest tak, jak powiedziałaś. Nie do Znaczy- końca się z Tobą zgadzam. No tak, bo tu masz rację. No, to jest kwestia tego, że jak rosną, to rosną, a jak zaczynają chorować, to już po prostu wszystko leci, prawda? No tak. Ale hosty na pewno i oczywiście część figlaków. No wiadomo, no też czasami chorują, ale no chyba najmniej tak naprawdę, prawda? Że Dokładnie. najmniej chorują. I właśnie na przykład iglaki dają dużo efektu wizualnego, a właśnie przy odpowiednich warunkach po prostu no, nie są jakieś takie bardzo problematyczne. A jest jakaś roślina, która Cię nigdy nie zawiodła? Tak. Mianowicie? Myślę, że u nas to jest choina kanadyjska. Ona, ja ją lubię bardzo za taki delikatny wygląd. Przez cały rok właśnie wygląda tak majestatycznie, dekoracyjnie. Ja powiem tak, że się wtrącę. Tak? Tak, faktycznie. Nic przy niej nie musimy robić. Poza Nie. podlewaniem od czasu do czasu. Ale to naprawdę sporadycznie. Ona i tak rośnie pięknie. Może przyjdziemy, zobaczymy ją. Tak, Idziemy? tak, No to chodź. idziemy. No proszę bardzo, czy szanowna Pani powie coś o niej? No właśnie, tada, właśnie. Ma moim zdaniem właśnie taki lekki, miękki pokrój, ma bardzo, bardzo takie delikatne gałązki i mnie się bardzo podoba jej odcień zieleni. A teraz jeszcze właśnie jak ma nowe przyrosty, to już w ogóle wygląda przepięknie. Nie jest ciężka w takim wizualnym odbiorze,
tak jak na przykład właśnie niektóre iglaki wyglądają tak ciężko po prostu, to ona jest moim zdaniem taka naturalna i dodaje ogrodowi takiej po prostu lekkości. No, ja ją uwielbiam. Beata bardzo często mówi o niej damesa. Nasza dama w Albo ogrodzie. ja ją w ogóle też nazywałam czupiradłem, roszczochrańcem. Ja ją różnie nazywam. Jeszcze coś? Tak, ponieważ ty mi w kółko zadajesz pytania, to ja cię teraz załatwię. O masz. Słucham, powiedz ty o No to- swojej roślinie, którą uważasz za praktycznie bezobsługową, która nie sprawia problemów, a daje A efekcik. ja ci powiem bez zastanowienia. Moim zdaniem jest to kielichowiec, który rośnie z boku domku i on ma malutkie, czerwone, bardzo takie Tak, subtelne tak, kwiatki. tu- Czerwone czy różowe bardziej? Y, Jak twoim zdaniem to jest? Bo wiesz, ja na kolorach to nie do końca się znam. On nie jest taki jednostajnie kolorystyczny, on ma takie przebarwienia. A to malinowo-czerwony. I te kwiatki właśnie pachną takimi truskawkami. Raczej. tak. I one Zwłaszcza wieczorem. Tak, wieczorem szczególnie. Jak Tak. otworzymy na przykład okno w pokoju, obok okna rośnie właśnie kielichowiec, no to Tak. czujemy ten zapach w domu. No i tu się z tobą absolutnie I się zgadzam. robi wtedy romantycznie. I nie ma pracy przy nim. Nie, no w ogóle zapominamy, a on rośnie przepięknie. Pokażemy? Pokażemy. Pokażemy. Nie zapominamy, tylko jak musimy iść na tył działki, bo on się tak rozrósł, że jest mało przejścia. Idziemy do kielichowca. Idziemy. Kielichowiec. Tak, pięknie właśnie już teraz kwitnie. Fajne, on ma takie... Ja bym powiedział, on zaczyna kwitnąć. No tak, tak. On ma dużo pączków w tej chwili. Tu już gdzieniegdzie widzę, kwiatki się pokazują. Proszę bardzo, zobaczcie. O, tam koło ciebie jest kwiatuszek. No dużo i z tamtej strony jest Ale tak jeszcze dużo. myślę, że z tydzień, dwa i I będzie... będzie w pełnym rozkwicie i będzie przepięknie właśnie wyglądał. No, znaczy on cały czas pięknie wygląda, ale tak się rozrasta. Teoretycznie kielichowca się nie tnie. Można go właśnie tylko ewentualnie przyciąć, jeżeli się za dużo rozrasta, albo jakieś tak zwane te cięcie sanitarne po prostu. I my chyba uczynimy to dziś. Dzisiaj nie wiem, czy dzisiaj, czy za tydzień. Absolutnie. No to nie, Teraz to- to już czekamy, aż on przekwitnie. Nie tnie się tego, nie tnie się roślina kwitną. No, no wiem, no przecież mówiłem, że się nie tnie. Mówił, prawda? No oczywiście. Mówił. No. No. Bo tu już nie można przejść. No tak, ale no już wstrzymamy się po prostu, jak przekwitnie i dopiero wtedy. Słuchajcie, i gorąco polecamy. Świetna roślina. Bezobsługowa, bezproblemowa. Trzeba mieć trochę miejsca na nią, nie oszukujmy się. Tak, bo ona tutaj rośnie z 15 lat, ale już ją chyba raz czy dwa razy 12. przycinaliśmy. Tak, 12 chyba, nie 15. No ale dobra, no nieważne, Nieważne. rośnie długo. A im starszy egzemplarz, tym właśnie obficiej kwitnie. Więc tutaj ten nasz właśnie też, one kilka lat już tak ładnie kwitną. Także polecamy. I tylko pamiętajcie, nie popełniajcie błędu. Tego, który popełniliśmy my. Czyli po prostu za gęste sadzenie. Za blisko czegoś. Po prostu. Jest jak jest. No zobaczcie. Ireneusz postanowił odpocząć trochę. Wziąłem się za robotę. Nie no, widzę, że odpoczywasz na siedzący. No tak, przy okazji odpoczywam na siedzący. No tak, ale teraz przynajmniej dokładnie widać, co przemarzło, co nie, bo jak wcześniej próbowałem, nie wiem, miesiąc temu, to tak nie byłem do końca pewny. A teraz to już ewidentnie widać, co można przyciąć, a co nie, prawda? No tak, zgadza się. I to będzie teraz ładnie wyglądała. Tak, bo te stel są taki kuty. No tak, no nie za ciekawie. No ale to no, trzeba było zostawić, żeby mieć pewność, co jest co. Ale ona co roku przemarza. Tak, tak, Ona co roku, my przemarza. żeśmy ją okrywali, raz nie okrywali, to nie ma znaczenia. Okrywaliśmy ją podwójną agrowłókniną No i kiedyś. potrójną. Tak, i przemarza. I co ciekawe, ona była również przykryta w maju. To nie jest to, że myśmy ją odkrywali przed majem. Nie, ona była przykryta aż do zimnej Zośki zawsze. Mhm. Tam była trochę odkrywana w ciągu dnia, jak było ciepło, a na wieczór była przykrywana. I niestety, ale Ja nie wiem, udawało Beata, nam czy się. pamiętasz, ale na początku, jak ona kwitła,
pierwszy rok czy dwa, to miała piękne kwiaty. Później Tak. już nie ma tyle kwiatów Nie. i tak pięknie, ale ma co roku, tak nadal jest ładna. Tyle, że już nie kwitnie aż tak mocno. No dobrze, to tnij waść. Tym, oczywiście. Co Bartka, wybierasz się na spacer? Tak? Chcesz się czymś pochwalić naszym widzom? Nie, po prostu taki przegląd sobie zrobimy. Aha. A ty odpoczywasz. Ja chwilowo sobie usiadłem, ale korzystając z okazji chciałem Wam, kochani widzowie, bardzo podziękować, dlatego że zgodnie z moją prośbą do Was, chyba wszyscy w komentarzu napisaliście, skąd jesteście. Także wiem, że oglądają ludzie z Bydgoszczy, z Wielkopolski, z Małopolski, z Podlasia. Śląskiego, Proszę? z Beskidu Śląskiego. Tak, także dziękujemy Wam bardzo. No dobrze, to idź na spacer, chwal się. To była ciekawość. To była ciekawość, tak. Dobrze, lecimy. Tutaj jest posadzona stokrotka afrykańska. No jakoś tam się trzyma w miarę. Tutaj czosneczki zaczynają już pokazywać swoje piękno, ale szybko bardzo zżółkły liście. Tutaj jest trawa Lady in Red, która u moich rodziców jest duża, piękna. A tu oczywiście jak zwykle, co? Sierota, po prostu. Tutaj orlik też pięknie wygląda. A właśnie, chciałam Wam pokazać, bo zapomniałam. Kupiłam sobie takie, oto. Nie wiem, czy to będzie widać tak na tle. Takie 3. One są takie bardzo wiotkie, bardzo delikatne. To zresztą widać, bo nawet teraz w tej chwili wieje trochę wiatr, wcale nieduży. I one majtają się. No w sumie to tak malutkie. Myślałam, że będą trochę większe, bo nigdzie nie mogłam znaleźć opisu, jaka jest ich wysokość, jaka jest wielkość i wydawało mi się, że będą większe, ale w sumie prezentują się całkiem nieźle. Tutaj też te pięknoty, one są cudne. Tutaj się złączyły. Bardzo ładnie wyglądają te czosnki. A tam Brunera daje sobie radę, wygląda całkiem nieźle. Jest sztywna. Może przeżyje. A tutaj goździk zaczyna kwitnąć powoli. Motyl się już tutaj znalazł przy nim. W sumie to fajnie, mają takie puszki jakby. No i zaczyna kwitnąć już peonia, piwonia. Czy zaczyna tam już jeden pąk jest otwarty, będzie się zaraz rozkładał. Super. No i muszę się na tego przysadzić, żeby poobcinać, bo już czas i pora. Już wiadomo, co przeżyło, co nie przeżyło. Tutaj trawa też. Trawy nam w tym roku część nie przeżyła. Myślę, że mróz ich kiepsko potraktował. Ładnie rosną te hosty tutaj pod tą hortensją. Hortensja też się ma całkiem nieźle. Zmartwiliśmy się trochę o nią, ale daje radę. W tym roku, zobaczcie, w tym bałaganie, o tutaj, kamasja, której praktycznie nie było. Nie wiem, o co chodzi. Myślę, że miało za sucho. I praktycznie w ogóle nie kwitła. Były chyba tylko 2 kwiatki. Żelaźniak. No, pięknie. I tutaj, jak to Irek mówi, chwast, czyli przegorzan. Ja czekam na te kulki srebrne w czasie kwitnienia. Bardzo ładnie wyglądają. No i tam trzmielina. Przycięłam jak przycięłam, ale przycięłam. A tam za nią jest tawuła. I zastanawiam się, ponieważ ona tutaj ma bardzo kiepskie miejsce, bo tu jest cień. Zastanawiałam się, żeby ją przesadzić gdzieś tu.
Tutaj jest trochę takiego wolnego miejsca. Miałaby tutaj też nie za dużo słońca, ale jednak więcej niż tam w tym kącie. Tylko no, myślę o brzozach, bo ona tu będzie miała mało wody. Chociaż tam myślę, że tu je też w jakiś sposób jej zabierają wodę. Zaczyna kwitnąć już ta woła brzozolistna. Ona mi się podoba. Ładnie wygląda. No i tutaj już żegnamy psiego ząbka. Już zaczyna zanikać, żółkną mu liście. I czekamy do przyszłego roku. Tutaj hortensja, Pink Annabelle. No jak zwykle sierota. Ale no, kochana, jesteś taka piękna, tak będziesz rosła, laleczko. Tutaj ta hortensja też jakoś tam wygląda całkiem nieźle. Floks szydlasty. Jakoś tam dają radę. Tutaj fajnie zaczyna już kwitnąć trójka. Pęcherzyca i dereń. Ta bidula. No bidula. Kurczę. No ale parę kwiatków może będzie miała, nie, Iruś? Coś tam może z niej... Jeszcze może coś tam wykrzesa z siebie. Tutaj też czosnki już ledwo dyszą. I jeszcze tutaj są czosnki Krzysztofa. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj to i tam jeszcze dalej. One są bardzo fajne, ładnie, takie gwiazdeczki, śliczne, takie delikatne gwiazdeczki. Czy na tył działki też się teraz wybierasz? No mogę iść, a co? No nie, tak się tylko pytam. A chciałeś coś? Nie, Chciałeś iść ze mną? nie. Hmm. A słuchaj, Oho, ja tak się już zastanawiam, się boję. ponieważ ostatnio babcia Ela dawno się nie odzywała. Dobrze pamiętam? Babcia Ela to była? Tak, Właśnie, babciu Elo. Elu. Elu, przepraszam. Hello! Babciu, Babciu Elo. Elo. Babciu Elo. Hello! Odezwij się. Pozdrawiamy Pozdrawiamy przy babcię okazji. Elę, tak. Może ogląda. No i tutaj w tym roku nawet troszkę poszedł w górę klematis. Ale widać, że ma sucho, bo o, proszę bardzo. Tutaj chyba że podłamała się i zaczyna schnąć, bo tak też może być, bo jest wiatr. Dobrze, to idziemy dalej. Tutaj też hortensja. Zobaczymy, jak w tym roku da sobie radę. Ciemierniki już. Tutaj bukszpan. Nawet. Patrzymy. O, proszę bardzo. Rododendrony. O, jakie bączysko tu się uwija. Jak ja lubię bąki, jak one mi się podobają. Przepiękne. Przepiękne są bąki. A w ubiegłym tygodniu rododendron był w takim całkowitym rozkwicie i miał się lepiej. A teraz już niestety, ale nie wiem, czy go będzie widać. Widać. Dupka mu tylko prawie wystaje. Fajnie buczą. I jeszcze co? Zaskoczyła nas azalia. Przesadziliśmy ją, tak jak mówiliśmy w ubiegłym roku, bo tam nie kwitła, nie rosła, wręcz malała. A tu, proszę bardzo, dziewczyna się uwinęła i kwitnie. Nie możemy wymagać od niej jakiejś spektakularnego kwitnienia, bo jest dziewczyna po przejściach. I cieszymy się z tego, co ma, co pokazała.
No tutaj kosodrzewinka jest w lepszym stanie, ale chyba jednak tak nie do końca. Ona jest całkiem zdrowa. No nic, zobaczymy. I hortensja, ta pnąca. Chodź szybko, chodź. Chodź, coś pokażemy szybko. To mam biec? Nie, biec to nie. Ale chodź. Tada! Ojej, jak zakwitła. Pięknota jest taka śliczna, ojejku. No widzę, że się cieszysz. Śliczna. Bardzo się cieszę. Ale zmartwię cię, bo ona za 2 tygodnie już nie będzie kwitła. No ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no niestety, no, większość roślin kwitnących właśnie tak ma. No. Więc cieszmy się, dopóki możemy. Ma piękne białe pompony. Cudne są te pompony. Szkoda, że tak krótko kwitnie. Właśnie, Taka piękna, nie? właśnie. Szkoda, że te kwiaty, te rośliny, które tak pięknie kwitną, tak po prostu Ale są... jest masa takich. Weźmy na przykład migdałka. Piękny, Ale też krótko kwitnie. ale właśnie. Bardzo krótko też, No właśnie tak. to chciałem powiedzieć. No. No. Dlatego nawiązuję do migdałka. No tak, no. Na przykład. No nie tylko. Tamaryszek też krótko kwitnie. No dobra, to takich roślin to jest bardzo, bardzo dużo. A ona właśnie maj, w niektórych miejscach początek maja, w niektórych koniec maja, w niektórych nawet czerwiec. To zależy od rejonu kraju po prostu. I właśnie takie cuda tutaj pokazuje. A ciekawostką jest to, że gdybyśmy zapytali naszych prababć, babć, to dziewczyny by powiedziały, że to jest roślina, która przynosi bezpieczeństwo. Bo Dlatego, że kiedyś wierzono, że jeżeli nawet jest burza z ogromnymi piorunami, to można się pod nią schronić i człowiekowi nic a się dzisiaj nie się stanie. przestrzega. Gdy jest burza, nie wchodź pod drzewa. Tak, tak, dokładnie. I może jednak bardziej się trzymajmy tej drugiej wersji. Dobrze. Drodzy widzowie, i w ten oto sposób dojechaliśmy do końca odcinka. Bardzo uprzejmie dziękujemy Wam za Dziękujemy. oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. No i cóż, Poprosimy oczywiście o komentarze. Odnieście się do rośliny, do roślin, które uważacie, że są mało takie absorbujące, ale dają super fajny efekt. Jakie Wy uważacie, że takie są? Jakie Wy lubicie rośliny? Odnieście się do także tego. czekamy na Wasze komentarze. Tak. Jednocześnie prosimy Was bardzo o subskrypcję. To jest prośba do osób, które nie subskrybują. Lajki? Lajki, najlepiej z łapką w górę. No i cóż, widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jeszcze mam jeden pomysł. Udostępnijcie film dalej. Może być drogą pantoflową. Do zobaczenia w niedzielę o godzinie 10. Niech Wam wszystko dobrze rośnie. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, papa. Serduszko dla Was.